Zapraszam na test bardzo wyjątkowego samochodu Renault Rafale w topowej wersji e-Tech 300 koni mechanicznych Atelier Alpine. Ten SUV coupé nie tylko świetnie wygląda, ale też świetnie jeździ, zaskakuje też nowinkami technologicznymi, które trudno nawet znaleźć w segmencie premium. A na początek ciekawostka. Czy wiedzieliście, że nazwa Rafale w języku francuskim oznacza poryw wiatru? A nazwa w naszym samochodzie testowym nawiązuje do sportowego samolotu z lat 30. Caudron Renault C460, który był właśnie napędzany silnikiem Renault. Nie wchodząc w szczegóły, był to unikalny samolot i tak też można w skrócie powiedzieć o Renault Rafale. Czas w takim razie sprawdzić, jak to auto jeździ, jak jest wykonane i czy faktycznie zasługuje na sportowe logo Alpine. Rafale jest obecnie flagowym modelem w gamie Renault. Jego długość wynosi 471 cm, a rozstaw osi to około 274 cm. Nie jest to mała wartość, bo w trochę krótszej Toyocie RAV4 rozstaw osi wynosi 5 cm mniej, ale z kolei w Volvo XC60 przy podobnej długości rozstaw osi jest większy aż o 12 cm. Za chwilę przejdziemy dalej, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo Twoja aktywność w postaci lajków, komentarzy, udostępnień filmu ułatwi mi pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. W standardzie wyposażenia otrzymujemy system 4Control, czyli system skrętnych wszystkich kół. Owszem, możemy podobne systemy znaleźć w wyższych modelach marek premium, na przykład w BMW dostępny, jak się nie mylę, jest w X5, X6, X7, w serii 7, a w Mercedesie w serii GLE, GLS, S-klasie. Jest też dostępne w Audi w modelu Q3, Q8, A6 i A8, ale nie kojarzę popularnych marek poza Renault, które to oferują. Jest to system, który umożliwia skręt tylnych kół, aby poprawić zwrotność przy niskich prędkościach, a stabilność przy wyższych prędkościach. W związku z tym średnica zawracania wynosi zaledwie 10,4 metra. Dla porównania w Cupra Formentor wynosi 11,5 metra, a w Toyocie RAV4 jest to 11,8 metra. W mieście jest to kolosalna różnica. Przy prędkościach powyżej 50 na godzinę tylne koła skręcają się w tym samym kierunku co koła przednie. W związku z tym auto jest bardziej stabilne na zakrętach i w omijaniu przeszkód, przykleja się do drogi i zyskuje na pewności prowadzenia. Efekt jest niesamowity. Sam efekt stopnia skręcania tylnych kół jest zależny od trybu jazdy, w jakim jedziemy. Mamy do wyboru Comfort, Sport, Eco oraz Perso. W naszej wersji wyposażenia mamy dodatkowo fantastyczne predykcyjne zawieszenie adaptacyjne oparte na kamerze. W mojej ocenie pod względem komfortu to coś więcej jak większość adaptacyjnych zawieszeń, ale trochę mniej niż zawieszenie pneumatyczne. Na grafice widać, patrząc na długość sprężyny, jak możemy regulować komfort. Kamera skanuje drogę na kilka do kilkunastu metrów przed autem i wykrywa na przykład wyboje, kolejny, progi zwalniające, jakieś dziury, ostre łuki. System w czasie rzeczywistym zmienia nastawy amortyzatorów i to w każdym kole osobno. Na przykład utwardza je przed zakrętem lub podczas dynamicznej jazdy, albo zmiękcza przed progami zwalniającymi, albo na nierównej nawierzchni. Czas zobaczyć, jaki mamy do dyspozycji napęd. Pod maską naszego samochodu pracuje układ hybrydowy e-Tech o mocy systemowej 300 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Jest to hybryda plug-in z akumulatorem pojemności brutto 22 kW. Otwierając maskę mamy oczywiście siłowniki, także robimy to bez żadnego problemu. Mój test, który odbył się w letnich temperaturach, pokazał, że na samym prądzie w mieście można przejechać około 80 km. W Renault Rafale występują dwa rodzaje napędów. U nas z przodu pracuje benzynowy silnik 1.2 turbo o mocy 150 koni, wspierany przez dwa silniki elektryczne, większy o mocy 68 koni i mniejszy pełniący rolę rozrusznika generatora. Do tego z tyłu dochodzi jeszcze jeden niezależny silnik elektryczny o mocy 136 koni, napędzający tylną oś.
W efekcie mamy napęd na 4 koła, bez wału napędowego i świetny rozkład momentu między osiami. System bazuje na znanej w Renault wielotrybowej bezsprzęgłowej skrzyni automatycznej. Zerknijmy teraz na bagażnik, który nawet w podstawowej wersji może być otwierany elektrycznie w opcji za 2100 zł. W naszej wersji jest to natomiast standard. Klapa podnosi się dość wysoko, ale niespecjalnie wystaje poza obrys nadwozia, w związku z tym przed deszczem trudno jest się pod nią schować. Po prawej stronie mamy haczyki na zakupy oraz gniazdo 12V. Natomiast po lewej stronie mamy dokładnie takie same symetryczne haczyki oraz oświetlenie bagażnika. Niestety jest to jedyny punkt świetlny. Bagażnik w Renault Rafale jest dość duży, bo ma pojemność około 539 litrów, a w wersji 200-konnej nawet jest to 630 litrów. Pod podłogą znajdziemy jeszcze dodatkową przestrzeń, która pewnie jest wliczona w pojemność bagażnika, ale daje większą wygodę w przewożeniu drobniejszych przedmiotów. Zapasowe koło dojazdowe możemy w opcji zamówić tylko w pierwszej i drugiej wersji wyposażenia, ale w wersji Atelier Alpine niestety nie ma takiej możliwości. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda długość bagażnika. Wynosi ona około 100 cm. Niestety mamy podwyższony próg załadunku, który wynosi w granicach 12-13 cm. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda przestrzeń bagażowa po rozłożeniu tylnego parcia kanapy. W tym celu musimy pociągnąć taką właśnie tasiemkę i teraz widzimy, jak wygląda sytuacja. Podłoga bagażnika nie jest równa. Mamy wyraźny uskok, który wynosi około 10 cm. Zmierzę teraz jeszcze długość do fotela kierowcy. Pomiar pokazuje, że mamy do dyspozycji około 182 cm. Prawdopodobnie dla większości użytkowników Renault Rafale ten próg nie będzie miał dużego znaczenia, ale warto to wiedzieć przed ewentualnym zakupem. Sprawdźmy w takim razie, ile miejsca mamy na tylnej kanapie. Tylna kanapa nie posiada niestety regulacji pochylenia oraz przesuwania przód-tył. Zwróćcie natomiast uwagę na efektowną wykładzinę na podłodze w kolorze niebieskim. W tym samym kolorze jest też miękki materiał, który wyściela kieszenie w drzwiach. Po otwarciu drzwi od razu zwraca na siebie uwagę rozbudowany podłokietnik, ale omówimy go troszkę później. Ja tymczasem zajmuję miejsce na kanapie i zobaczymy, czy będzie mi komfortowo. Mój wzrost wynosi 182 cm. Miejsca na kolana bardzo dużo. Miejsce nad głową. Tyle zapasu mamy. No i miejsce na stopy. No tutaj już za bardzo nie wyciągniemy nóg. Podparcie ud. Powiedziałbym, że nawet ok, bo ta kanapa jest chyba dość wysoko położona w miarę. Na plus z całą pewnością jest bardzo niski tunel środkowy takiej wysokości, więc tutaj nie jest to problem. W obu siedzeniach są gazetowniki.
Ta część jest miękka. W tunelu środkowym są też dwa gniazda USB-C, nawiewy. Gniazda USB-C z tyłu są podświetlone, ale też mamy podświetlenie w kieszeniach drzwi. Mamy do dyspozycji dla każdej osoby uchwyt. No i są też dwa takie światełka dotykowe. Uwielbiam takie detale jak ten samolocik, który nawiązuje do nazwy samochodu. Tobie też to się podoba? Jeśli tak, nie zapomnij o kciuku w górę. Przy okazji też przypominam o subskrypcji, jeśli jej nie masz, a warto, bo niebawem pojawią się kolejne filmy. Jeszcze zerknijmy sobie na podłokietnik. Jeśli go uniesiemy, to ta część jest ładnie wyścielona wykładziną. Dwa gniazda USB-C. Po rozłożeniu tych uchwytów tu też mamy miejsce, gdzie możemy sobie położyć telefon bądź jakieś inne rzeczy. No i co istotne, są tutaj też przejścia, w razie czego na kabel, żeby można było ten telefon ładować. Będąc na tylnej kanapie wykonałem też test kubków oraz puszki 250 ml i wypadło to tak. Jeden kubeczek idealnie się trzyma, można powiedzieć. Drugi tak samo, bardzo stabilnie. A gdybyśmy jeszcze chcieli dodatkowo puszkę 250 ml, no to już troszeczkę gorzej. Ale no też się da. Sprawdźmy teraz, jak wygląda wnętrze z przodu, zaczynając od jakości materiałów na drzwiach. Zaczynając od góry. Tu jest miękko. Maskownica głośnika i element aluminiowy. Tu mam jeszcze listwę od podświetlenia ambientowego. Boczek jest miękki, z przeszyciem w 3 kolorach. Podłokietnik mięciutki. Takie szlachetne też przyciski do otwierania szyb. Poniżej podobnie. Tu mamy kieszeń wyścieloną miękkim materiałem w kolorze niebieskim. I dół już jest twardy, ale z takim wzorkiem przez całą szerokość drzwi. Tylne drzwi są wykończone podobnie, poza górną częścią, która jest twarda. Fotele przednie w naszej wersji są regulowane elektrycznie, mają dość fajne podparcie boczne. Fotel kierowcy jest z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, pamięcią ustawień i masażem. Dodatkowo ma funkcję komfortową, po ustawieniu której fotel może automatycznie odsuwać się i przysuwać się, ułatwiając w ten sposób wysiadanie i zajmowanie miejsca. Do pełni szczęścia brakuje regulacji kąta siedziska oraz wydłużania siedziska, ale ja na długiej trasie czułem się komfortowo. To jeszcze nie wszystkie bariery, jakie oferują nam przednie fotele, ale zanim do tego dojdziemy, muszę Wam pokazać oświetlenie ambientowe. Mamy tutaj taką listwę świetlną. Ona się zmienia w zależności od tego, jaki tryb jazdy zastosujemy. Czyli na przykład tak się może zmieniać. Zwróćcie uwagę, że centralny ekran o przekątnej 12 cali jest lekko zwrócony w stronę kierowcy. Grafiki są bardzo wysokiej jakości i szybko działają. Cyfrowe zegary mają z kolei wyświetlacz o wielkości 12,3 cala. I też dodatkowo zmienia nam się tutaj kolor na wyświetlaczu, zwróćcie uwagę.
Renault system jest oparty na Android Automotive, w związku z tym oferuje dostęp do Google Maps i aplikacji bez potrzeby podłączania telefonu. No ale to jest jeszcze nic. Największy bajer jest tutaj, w oparciu o fotela. Mamy tutaj podświetlony napis. I teraz zobaczcie. Robi to wrażenie, prawda? To podświetlone logo Alpine w oparciu fotela aktywuje się już jak zbliżamy się z kluczykiem do samochodu i pulsuje niczym bijące serce. Pod podłokietnikiem jest schowek. Powierzchnia jest twarda. Tu jest oczywiście miękko. Konsola pływająca. Miejsce na telefon wraz z ładowarką indukcyjną. 2 gniazda USB-C plus gniazdo 12V. Jest tutaj taki ciekawy przycisk, którym możemy zmieniać tryby jazdy, na przykład z elektrycznego na hybrydowy. Drugi schowek. Tutaj niestety jest twardo. Schowek przed pasażerem. Wyścielony miękkim materiałem. Flokowany. No i u góry to jest fajna rzecz, czyli miejsce na okulary. W środku jest tak miękko, taki bardziej chyba szlachetny plastik. Też możemy wykorzystywać to jako lusterko, obserwując tylne siedzenia. I dach z ciekłymi kryształkami, które pozwalają, żeby był dach przezroczysty bądź matowy. I tu mamy różne opcje. W różnych wariantach to możemy sobie ustawić. Czyli może być tył przyciemniony, przód przyciemniony, cały może być mleczny albo cały przezroczysty. No dobra, to jeszcze został nam do wykonania szybki test miejsca na kubki i przechodzimy do wrażeń z jazdy. Jeden kubek. Bardzo dobrze się trzyma. Drugi mieści się też i bez problemu to wszystko się trzyma. No i jeszcze puszka 250 ml. Na pewno jest lepiej niż z tyłu, bo tutaj troszeczkę jest lepiej zabezpieczona ta puszka. Właściwości jezdne, przyjemność jazdy, doskonała atrakcja dzięki systemowi 4Control oraz napędowi na 4 koła to bardzo mocne strony Rafale. Samochód jest bardzo stabilny na drodze, a do tego nieźle przyspiesza, bo przyspieszenie od 0 do 100 wynosi zaledwie 6,4 sekundy. Renault Rafale wygląda sportowo i jeździ w mojej ocenie jak co najmniej usportowiony samochód. Autentycznie nie spodziewałem się, że ten samochód będzie tak dobrze jeździł. Nie pojedziemy nim jednak szybciej niż 180 km/h, bo jego prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie. Tryby jazdy wyraźnie zmieniają auto od spokojnego i bardzo ekonomicznego z naprawdę komfortowym zawieszeniem po bardzo dynamiczny i sportowy z twardym zawieszeniem. A jak wypadło w moim teście spalanie?
W moim teście w trybie miejskim przy rozładowanym akumulatorze trakcyjnym spalanie wyniosło około 6,5 litra na 100 km. Z kolei na drodze ekspresowej przy również rozładowanym akumulatorze spalanie wyniosło 9,2 litra na 100 km. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mamy do dyspozycji 300 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Jeśli użytkujecie takie auto na co dzień, dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u Was. Zbiornik paliwa ma 55 litrów, co oznacza, że jadąc drogą ekspresową miałbym zasięg w granicach 600 km. Jest to w zupełności wystarczające. W testowanym modelu był opcjonalny zestaw audio Harman Kardon o mocy 485 W. Ma on na przykład gotowe ustawienia akustyczne naśladujące m.in. efekt studia, sali koncertowej, klubu. Jest też taki dźwięk maksymalnie przestrzenny. Widzicie to właśnie na wyświetlaczu, ustawienia, które można sobie po prostu kliknąć. Ogólnie to audio jest na dobrym poziomie, ale trudno jest je porównywać do topowych systemów muzycznych w samochodach premium. Jadąc drogą ekspresową sprawdziłem oczywiście wyciszenie. Pomiary zostały wykonane w trybie hybrydowym z pustym akumulatorem. Przy dużych prędkościach głównie pracuje silnik spalinowy, ale od czasu do czasu włącza się silnik elektryczny. Właśnie to widzicie na swoim ekranie, patrząc na cyfrowe zegary oraz słyszycie dźwięk, który nagrał mikrofon. Trzeba się mocno skupić przy dużej, jednostajnej prędkości, a do tego jeszcze słuchając muzyki, żeby usłyszeć zmianę z trybu elektrycznego na spalinowy i odwrotnie. Sonometr oczywiście taką sytuację wychwyci. No dobrze, sprawdźmy w takim razie, co pokazał nasz pomiar przy prędkości 90 km/h. Na początku chyba byliśmy w trybie elektrycznym, bo wskazanie wynosiło około 61 dB, a potem ustabilizowało się na poziomie około 65 dB. Muszę wspomnieć, że jak jeździmy z mniejszymi prędkościami w trybie miejskim, to do 80% czasu możemy jeździć tylko w trybie elektrycznym, ale wtedy, jadąc w ciszy, aktywacja silnika spalinowego jest wyraźnie odczuwalna. W moim przypadku jednak po kilku dniach testu zupełnie mi to nie przeszkadzało. No dobrze, sprawdźmy teraz, co nam pokaże sonometr przy prędkości 120 km/h. W tym przypadku można uznać, że średni poziom hałasu to około 69 dB. Podsumowując, uważam, że na trasie, jadąc do prędkości 120 km/h, poziom wyciszenia jest na całkiem dobrym poziomie. Patrząc na działanie matrixowych reflektorów w Renault Rafale, które są dostępne w obu wersjach napędowych, zapoznajmy się z cennikiem. Topowa wersja Atelier Alpine z bardzo bogatym wyposażeniem, do którego możemy w praktyce już tylko dokupić audio, Harman Kardon oraz szklany dach, kosztuje 248 900 zł. Natomiast najtańsza wersja o mocy 200 koni mechanicznych kosztuje 192 900 zł. Daj koniecznie znać w komentarzu, co myślisz o Renault Rafale, jak oceniasz jego cenę. Jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak sprawdza się na co dzień. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz swój kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!